Siema, witajcie na następnej wyprawie. Znajdujemy się obok niegdyś górniczego miasta o nazwie Gilman. To właśnie tutaj wydobywano naprawdę setki ton złota, srebra, ale i nie tylko. W tym odcinku nie będziemy oryginalni, się rozdzielimy. Kuba schodzi tam na sam dół, do samej kopalni, aby pokazać wam, jak to wygląda, a ja z Łukaszem będę eksplorować to miasto. W ogóle tu jesteśmy na wysokości praktycznie 3000 metrów. Staramy się zejść na dół. I słuchajcie, tu już jest poziom miasta, a ja mam jeszcze do pokonania całą tą dziurę. Jak to jest głęboko. No nie powiem, nie zazdroszczę Kubie, ale jak nam się uda skończyć szybciej, to też tam się chyba zbijamy, nie? Ja nie widzę tej kopalni, no ale... No widać, tutaj jest wejście, ona jest z tej strony. No. Zejść to jest jedno, ale ja potem jeszcze muszę tutaj wrócić na samą górę. To jest chyba stara linia taka kolejowa, znaczy się wyciągowa dla wagoników z urobkiem i idę właśnie wzdłuż niej, ponieważ tutaj jest po prostu najmniej stromo, żeby nie polecieć tam na dół. O właśnie. Co tu jest? Zobacz, to w ogóle wygląda jak kopalnia, co? Ta, bez kitu. Takie jakby zejście w dół, jakby jakiś biedasz. Wygląda jak taka altanka. Miejsce na drewno. No taka ziemianka w skale, co? 9:49. Dajmy sobie 40 minut. No dobra. Jestem gdzieś w 1/4, ale wydaje mi się, że jak będę szedł bardzo blisko tutaj tych wszystkich drewien i tak dalej, to w końcu jakoś to mi się uda doczłapać. A jeszcze kawał drogi. I nie dość, że wszystko tutaj się wali, jak się idzie i wieje wiatr, wszystko ci ucieka spod nóg, to do końca też nie wiem, czy na końcu kogoś nie ma po prostu. Zobaczcie, ile przeszedłem. Z 200 metrów takiego zbocza. Ta kopalnia działa sobie nawet naprawdę bardzo ładnie, bardzo prężnie. Problem się zaczął w 1986, kiedy właśnie Agencja Środowiska ogarnęła, że tutaj z powodu kopalni wszystkie wody gruntowe są toksyczne i nakazała eksmisję mieszkańców. Od tamtej pory to wszystko jest opuszczone. Były plany założenia ośrodków, jak widzicie, nie udało się nic tutaj zrobić. Ci mieszkańcy naprawdę robili mega robotę i tutaj byli kumaci ludzie, którzy mega sobie radzili. To głupia rzecz, kopali się do rudy, która była czymś skażona. No i huty nie chciały tego brać, bo było to skażone. Więc co zrobili mieszkańcy? Kupili jakieś maszyny, które oddzielały jeden składnik od drugiego. I podwoili zyski, bo sprzedawali jeden składnik osobno, jeden składnik sprzedawali osobno i tak cały czas kombinowali. Starali się unowocześniać swój sprzęt, starali się kombinować cały czas. Jeżeli się kończyło, nie wiem, wydobycie w jednym miejscu, to szukali rudy w drugim. Cała kwestia, no dobra, 2 artykuły mówi, że chodziło o finanse, ale tak naprawdę cała kwestia tutaj chodziła o ekologię, że tym ludziom groziło po prostu niebezpieczeństwo, że się truli tutaj, no i kazali im się wyprowadzić. Kurde, ta kopalnia jest tak wielka, że z niej to można nagrać oddzielny odcinek, ale zanim zejdę tam na sam dół, to tu jeszcze chciałem zobaczyć, bo zobaczcie, że jest taka odnoga i tutaj była taka jakby bocznica dla tych wagoników. One tam mogły nawracać, ale to mnie interesuje. Tu był kiedyś wjazd, jeden z wjazdów do kopalni, ale widzę, że po prostu ze względów bezpieczeństwa został zamurowany. Na podstawie rezolucji chyba o bezpieczeństwie górniczym. State of Colorado. No, plombę zabił. Udało mi się zejść na dół do kopalni Eagle. Zajęło mi to jakieś 30 minut, ale zanim wejdziemy do środka i poszukamy tutaj dookoła jakichś artefaktów, no to słuchajcie, ja się nie dziwię, że w tamtych czasach w Colorado, czy nawet w Nevadzie, w ogóle w Stanach, tak, była ta gorączka złota. Tutaj akurat wydobywano srebro oraz inne wartościowe kruszce. Złoto od dawien dawna miało swoją wartość i tak jest też do dzisiaj. Moim zdaniem złoto jest jedną z najlepszych opcji, jeżeli chodzi o ulokowanie swoich pieniędzy, no bo na przykład nie obejmuje jej tak inflacja, no bo jakby ceny mogą rosnąć, ale ceny złota też będą rosnąć, tylko to jest moja opinia. I tutaj chciałbym płynnie przejść do partnera dzisiejszego odcinka, firmy Gold Saver, gdzie możecie kupować złoto na własnych zasadach. Gold Saver, będący częścią działającego od 14 lat w Polsce zaufanego dostawcy złota Golden Mark, to sklep internetowy, gdzie można wygodnie i bezpiecznie, a przede wszystkim po kawałku, kupić swoją własną sztabkę złota o wadze 1 uncji. Ale jak to działa? Po zarejestrowaniu w sklepie goldsaver.pl kupujesz złoto na własnych
własnych warunkach. Kiedy chcesz, ile chcesz, już od 50 zł. A po każdej transakcji otrzymujesz fakturę. Gdy zgromadzisz 1-uncjową sztabkę złota, odbierasz ją w salonie Golden Mark, paczkomacie lub kurierem. Ewentualnie możesz sprzedać zgromadzone złoto w każdym momencie, niezależnie od jego posiadanej ilości. Goldsaver to szybki, prosty i bezpieczny zakup złota po kawałku, bez wydawania od razu dużej kwoty. Firma Goldsaver przygotowała też specjalny kod rabatowy na 100, gdzie przy rejestracji otrzymacie po prostu rabat 100 zł na pierwszy zakup swojego złota. Wszystkie informacje macie w opisie tego filmu, więc tam was zapraszam. A teraz wbijmy do kopalni. Jeszcze pójdę tam na górę, a te domki, do których nie chcemy iść, są tam, bo one są kompletnie na widoku, więc obadamy całą to miasteczko tu i pójdziemy do tych domków, że jak już będzie jakiś przypał, to przynajmniej będziemy mieli nagrany materiał w części, a nie, że wiecie, na samym początku nas ustrzelą i wrócimy z niczym. O, widzicie? Tam są jakieś, nie wiem, czy to jest jakaś transformatorownia, czy cokolwiek takiego, ale to jest nowe, ogrodzone. Ale tutaj jeszcze piec, widzicie? Piec. Tam mamy boiler na ciepłą wodę. Ja nie wiem, czy to nie było takie pomieszczenie, które no, służyło do grzania tej wioski. No, na pewno nie jednego. Jezus Maria, jak się przestraszyłem. Myślałem, że ktoś stoi na górze. Kiedyś zawały dostanę na urbexie. To nie jest hala przemysłowa. Mordy, to jest kręgielnia. Słuchajcie, znalazłem kręgielnię, którą tak chciałem znaleźć tutaj. Tory. I teraz trzeba cofnąć się do wyobraźni, jak dzieciaki w latach 60., 70. tutaj przychodziły. Wiecie, pierwsze randki, pierwsze zabawy, czy rodzice po pracy odpocząć. I właśnie tutaj rzucali kręglami. Z okna nie widziałem, bo widziałem tu jakieś maszyny. Rozkminiałem to właśnie tutaj. Jak pisali tutaj kredą właśnie nazwę zespołu i kolejne gry, kto ile miał punktów. Oj, skatepark tu mieli nawet! Ale sztos! Ale petarda! No kurde, na pewno każdy z was kojarzy takie rzeczy. Czy sam jeździł na deskorolce, czy grał w Tony'ego Hawk'a, czy teraz ludzi, którzy jeżdżą na desce i nie wiem jak się nazywają. Na pewno są jakieś gwiazdy, które do tej pory jeżdżą na deskorolce. Zobaczcie, jakiś stary parkiet. To było takie centrum kulturowe właśnie dla młodzieży w tym mieście. To są chyba jakieś napędowe silniki, bo tu widać, że były założone, na to na 100% były założone pasy. To się jeszcze kręci. Ja nie mam siły tego obrócić. Tu zobaczcie, jeszcze została nazwa producenta chyba. Hardinge. Dobre, co? A i to całe u góry, patrzcie, to jest taki jeden wielki bęben, w którym właśnie był urobek, kręcił się. Jeżeli oglądaliście na Discovery, to w jaki sposób oni odseparowywują na przykład złoto, używają do tego wody, to myślę, że to mogło być to, właśnie taki siewnik. O! Herdinge? Z Pensylwanii w ogóle. Tutaj mamy napisane mill, czyli młyn. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to o to chodzi. A tutaj znowuż Back in Chicago. Może, że tabliczka była zrobiona w Chicago, ale fajne, to ma ponad 100 lat, czajcie? I właśnie tutaj widać, jak to było wszystko rozbudowywane po prostu, bo widać, że są dołożone jakby nowe systemy. Tutaj szukam roku produkcji, ale nie ma. To jest główny przełącznik bezpiecznik. W ogóle gdzieś tam musiał być główny wjazd, bo zobaczcie drogę, która prowadzi do tego miasteczka. O panie! Od razu do piwnicy trafiłem. To też był jakiś budynek taki, bym go nazwał, techniczny, w połączeniu z socjalnym. Na zasadzie, wiecie, stołówki, sali gimnastycznej, świetlicy. Bo na dole mamy oczywiście całą kotłownię, całe zaplecze tego wszystkiego. Bo to jest budynek jakby główny budynek, jakbym powiedziałbym, że coś na zasadzie ratusza. Chodź, wyślemy pocztówkę patronom na poczcie i lecimy tam dalej. Myślisz, że dojdzie stąd? No myślę, że jak uda nam się ją jakoś ładnie zaadresować, to tak. Patrzyłeś te dokumenty i tak dalej? No na razie nie, bo ja tutaj jestem od 2 minut. A, widzisz. Box open and wrench. Triple double whooper. W ogóle nie wiem co to jest, ale to chyba jakieś kalkulatory, bo tutaj masz liczby. No gdzie maszyna do pisania? No normalnie, pewnie jakiś, że faktur, tego typu rzeczy, nie? No tak, no ale to nie jest maszyna do pisania, to jest jakiś na zasadzie kalkulatora, czy tak jak mówisz, jakiś faktur, poczty, czy czegokolwiek. Albo czeki, wystawiania, nie? No. W ogóle to też jest chwil, że do tej pory czeków używają w Stanach. Tutaj chyba może na przykład mogły stać większe kamienie, które wpadały tam dalej.
Następnie tam były mielone. To czy mogę na tym stanąć? Następnie tam były mielone, może gdzieś przez wodę oczyszczane. I słuchajcie, tym taśmociągiem były transportowane dalej. 517 tysięcy ton zostało załadowanych urobku właśnie tylko na tej maszynie. No to mam nadzieję, że to wam daje jakiś pogląd na jak to było ogromne przedsięwzięcie. Tak nie do końca też wiem, bo nie było zaznaczone na mapach, gdzie było to wejście do samej kopalni, do samej sztolni. Dlatego się przejdźmy teraz kawałek, ale sama kopalnia była po prostu przeogromna. To wszystko to też to są skały akurat, ale tutaj po bokach to wszystko to jest urobek, tak? O kurde. Tutaj słuchajcie była ta cała rozdzielnia. To jest generator prądu, znaczy turbina dokładnie. New York United States Imperial Type 10. To są wszystko silniki, które zasilały tą kopalnię. Znaczy generatory prądu mam na myśli. Tutaj też jest ta woda pod ciśnieniem. W ogóle jaka, zobaczcie, ta maszyna to jest ten wytłoczony na niej, co nie? Ale kozak miejsce. Zobaczcie, kilowaty, wolty, tu są ampery. Tak, to była rozdzielnia. To jest hamulec do turbin prawdopodobnie. To nie mam pojęcia. Naciśnij, aby zredukować prędkość. Też jakieś takie kontrolery stare, to nie? Ale no to jest kawał historii tutaj, naprawdę. Sztosowo to wygląda. To co jeszcze mnie rozwala właśnie zawsze na urbexach w Stanach, znaczy niekoniecznie na urbexach, tylko w ogóle, to jest to, że każdy producent jest dokładnie wyraźny na swoim sprzęcie, widzicie? To jest całe archiwum tu. Ło, to idę. Mamy już koperty dla naszych patronów. Via Airmail, czyli to lotnicza poczta. No. Pamiętajcie, że nawet gdybyśmy znaleźli, to i tak ich stąd nie weźmiemy. Pension Agreement 72. Steelworkers of America. Tutaj było właśnie, że wydobywali jakieś rudę do huty stali. What is the amount of your post benefit? Triple double burger. Replenisher. Może do wywoływania zdjęć jakichś. Nie wiem. Jak będziecie wiedzieć, to też piszcie w komentarzach. Na tym odcinku musicie dużo pisać w komentarzach, ale my się nie znamy na poczcie. Nie tyle co archiwum, co tak, niewykorzystane dokumenty jeszcze. 52! Czerwiec 52. Zobaczcie. Wytwórnia cynku. To są grupowe ubezpieczenia, czyli widzicie, właśnie górnicy mieli dobre życie. To jest drugie miasteczko, w którym naprawdę dbano o górników, żeby mieli ubezpieczenia, domy i tak dalej, więc może nie w luksusowych warunkach, ale żeby w miarę takich bezpiecznych żyli. Dobra, idę na górę. Dobra, ja zaraz idę za tą. 63. Słuchajcie, właśnie opuściliśmy pocztę. Właśnie upuściliśmy kamerę prawie. Z ręki będzie. Właśnie opuściliśmy pocztę. I właśnie przez takie historie nam się niszczą kamery, dlatego bardzo dziękujemy naszym patronom za wsparcie, bo to właśnie dzięki wam wymieniamy sprzęt na nowym, więc jeżeli byście chcieli dołączyć do naszego Patronite'a, to link jest w opisie. Mam nadzieję, że to nie nagrało się do góry nogami. Nie, no nie nagrało się do góry nogami, ale pamiętajcie, że co teraz zrobił Kuba? Zszedł 1000 km w dół, żeby nagrać Przebija się do jądra ziemi właśnie przez skorupę. Żeby nagrać kopalnię złota i srebra. A my teraz jedziemy tam dalej poszukać garaży z samochodami. Dobra, wchodzimy do następnego. Tutaj mnie przekonało to darmowe cukierki. I to jest chyba jakiś warsztat. Tak, na 100%. Zobaczcie, że jeszcze są poopisywane co gdzie jest. Śruby, nie śruby, jakieś podkładki. Tutaj na przykład są pasy. Zobaczcie, ile jest pasków klinowych. Samowystarczalni, normalna rzecz. Na ziemi leżą jeszcze niezliczone ilości trzpieni. Tak, tutaj był taki warsztacik po prostu. No taki niewielki, ale mieli wszystko, widzicie? Te kolanka, rozdzielacze do wody. Co zawsze mówię, to co jest rozwalane. Wyprodukowane, tylko trochę prześwietlam. Wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych. Walmart. I tak jak ja jestem taki, wiecie, lubię takie rzeczy. Zresztą też na moim drugim kanale na Fox Corner też tak majsterkuję. To takie garaże to jest dla mnie super temat. Dobra, ale musimy znaleźć w końcu to wejście do tej kopalni, tak? Frustruję z kamerą, ale tam masz jakąś maszynerię, może z restauracji była.
Kuba się frustruje ze swoją kamerą. Łukasz się frustruje. Pomyliłem się, bo są podobni po prostu. No, to tutaj może być. To w ogóle to mogła być też jakiś warsztat. To w ogóle jest taka bardziej przemysłowa część. A nie, może warsztat? Rzeczywiście. Co to mogło być? Jakaś pracownia, wiecie? Spójrzcie, tu są takie stoły. Na początku chciałem powiedzieć, że to była kuchnia. No ale kuchnia tak nie wygląda raczej. Więc to musiała być jakaś pracownia techniczna. Nie bardzo wiem, do czego ona służyła. Może laboratorium, w którym badano jakby próbki tych wszystkich skał. Urobku tego, co tutaj wydobyto. A tam zaraz pójdziemy do samochodów. Team Forfooter? Peter tu Rakun. O, słychać go dobrze. Jak idzie ci eksploracja? Jestem w takiej ogromnej maszynowni. A jesteś w stanie wejść w ogóle do tej kopalni? Jeszcze nie byłem przy drzwiach, więc nie wiem, co to jest znaleźć, ale zaraz będę próbował. Słuchaj, no to my znaleźliśmy kręgielnię, pocztę, skatepark w środku taki dla dzieci. Zaraz dojdziemy do garaży, w których stoją samochody. Zazdro. Ja sobie tak myślę, jak to była, to nawet szpital mógł być, bo to jest duże. Może jakieś, wiesz, tu karetki, może straż pożarna, może, wiesz, to takie centrum jakby spedycyjne było. To są jakieś górnicze pojazdy. O, zobacz, taka właśnie myszka mnie śledziła. To jest ciągnik do samochodów, to chyba w autach był taki oldschoolowy. Wbijasz do środka? To w ogóle nie wiem co to jest jakby jedna część traktora. No. Jakiegoś dziwnego. Zobacz, może do środka wbić, dawaj. A swoją drogą nam też możecie dać łapkę w górę. Też nam będzie miło. Jeśli chcecie. Nie wiem, możecie też dać nam łapkę w dół. Przewarty cały, pleśni. Ale tak to wygląda w środku. Dobra, myślałem, że będziesz biją. Co? To są te auta jeszcze, które trzeba było korbą puścić, żeby silnik się napędził. Aha. No. Gilman Colorado, The New Jersey Zinc Company. I oni mieli od cholery dokumentów, co znaleźliśmy, to właśnie było z tą kompanią, to jest nazwa tej firmy właśnie. Już nie istnieje, więc możemy jej używać. Żeby zaraz nie było, że palicie miejscówki. Odpalamy? Dawaj. Aż się zdziwisz, jak się odpali. Też bym się zdziwił. No przynajmniej Konrad się odpalił. Mamy wejście do kopalni. Dobra, jest. Widzicie? Tu jeszcze są tory kolejowe, którędy wagoniki wyjeżdżały, od razu tam stryk, w tamtą stronę. Oho. Nie wiem, czy to już widać w kamerze, ale chyba ze względów bezpieczeństwa to zrobili. Że jest po prostu krata. Tak, dokładnie. Tu są kłódki założone, więc do kopalni nomen omen się nie da wejść, ale możemy się jej przyjrzeć chociaż za krat. To wszystko to wapień chyba jest i ona się ciągnie. Ona tam jest w ogóle zawalona na samym końcu. Czyli w sumie to o tu, kurde, nie widać w kamerze, ale teraz się może trochę ciąć, ale będzie jaśniej. Tutaj właśnie, jak stoi ten wagonik tutaj na samym końcu, widać, że jest zasyp taki ogromny. Może lewo-prawo bardziej. No ale niestety, no kurde, nic z tego. Tu wisi kłódka założona. Może jakbym znał szyfr, bo ona jest na szyfr. Tak. To musiałbym złamać 2 szyfry. Dołem też się nie prześlizgnę. No i kurczę, z jednej strony szkoda, że jest zamknięta i nie da się wejść, ale znowuż z drugiej strony, jeżeli tam rzeczywiście to zamknęli, no to może kiedyś się coś wydarzyło i tak dalej. A pamiętajcie jeszcze o jednym, że ta kopalnia przestała działać nie przez to, że po prostu była nierentowna, tak jak się dzieje w większości przypadków, tylko po prostu przez to, że znaleziono jakby bardzo dużo przy wydobyciu skażenie było całej tej strefy tutaj dookoła i to skażenie się utrzymuje dalej. Chcieli to zrobić, już nie pamiętam w którym roku, ale w latach 2000 zmienili jakieś tam zasady, mieli to czyścić i tak dalej, ale nie wygląda, że kiedykolwiek to nastąpiło. No ale wiecie, jak się wydobywa, no to wiadomo, że tam jakieś różne rodzaje, to był chyba arsen, jakieś tam składniki chemiczne, które nie do końca są zdrowe i to właśnie przyczyniło się do zamknięcia tej kopalni. Wow!
Szyld pewnie gdzieś przy mieście, przy wjeździe do miasta to gdzieś musiał tutaj wisieć, albo do kopalni. Zobacz. Largest underground mill in United States. Aha. Największa. Do 1000 over discovered in 1800, czyli w 1879 odkryli, a w 86, tak? W 86? I ją zamknęli, zobacz, W 86 zamknęli, ale 7 lat później tutaj jakby ludzie zaczęli zjeżdżać i tworzyć to miasto po odkryciu jej. Tak. Populacja 350, to też się pokrywano z informacjami, że kilkuset mieszkańców mieszkało, nie? Fajne, to się kojarzy z takim jakiś przystanek Alaska, jak jest taka wielka tablica. I jakieś kreskówce to było, że jest populacja 350, jakiś chłop przychodzi. A, i wykreśla jedną osobę. Raccoon Team. Forfeited Raccoon? Znalazłem wejście do kopalni, ale niestety jest cała zaspawana. Nowa krata kłódki. Dobra, to wracaj na górę, idziesz do samochodu czy do wioski? Idę do samochodu. Powiem wam, że jak na to patrzę, to mi się nie chce iść tam z powrotem na górę, ale no nie mam innej opcji. Natomiast wy macie opcję, aby zajrzeć w opis tego filmu, gdzie macie właśnie link do Gold Saver, który jest partnerem dzisiejszego odcinka. I tam was zapraszam, a ja idę na górę spotkać się z chłopakami. Jestem w połowie drogi i zobaczcie na to. Jesteśmy na 2600 metrów i po prostu no... Człowiek nie jest przyzwyczajony ani do takiego wysiłku, ani do takiej wysokości. Zobaczcie jak pięknie. Jelenie. Amerykańskie jelenie. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonym, górniczym, toksycznym miasteczku Gilman. Dziękuję. Dziękuję. 2600 metrów, dużo wzniesień i upadków. Kuba, to z 600 metrów przejść w górę i w dół, szacun. Jeśli doceniacie to, co robimy, zostawcie łapkę w górę, komentarz, lajka, subskrypcję. Zajrzyjcie na nasze social media, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Jeszcze Rzeczki. spójrzcie, ile on musiał przejść. Tam tego nawet nie widać, na sam dół.